Serdecznie zapraszam do odcinka 22 playlisty Jak to działa pod tytułem Targowica część 3. W poprzednim odcinku 21 opowiedziałem o wybranych wydarzeniach historycznych dotyczących Konfederacji Targowickiej z 1792 roku. W tym odcinku opowiem o człowieku, który w okresie międzywojennym dopuścił się zdrady. Trzej zdrajcy z Konfederacji Targowickiej, o których mówiłem w poprzednim odcinku, Stanisław Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Branicki, nie tylko uniknęli kary, ale z pewnością zostali wynagrodzeni przez swojego chlebodawcę. Powstaje pytanie, kto im zapłacił za ich agenturalne usługi i zdradę Rzeczypospolitej. Z faktów historycznych wynika, że uciekli do Wiednia, a więc można przypuszczać, że ich chlebodawcą byli Prusacy. Ponieważ układali się również z Katarzyną II, mogli być zatrudnieni jako agenci rosyjscy. Ponieważ w efekcie ich zdrady nastąpił drugi rozbiór Rzeczypospolitej i podzielono jej ziemię pomiędzy Rosjan i Prusaków, może to również wskazywać, że byli podwójnymi agentami rosyjsko-prusackimi. Jedno jest pewne, że dokonali aktu zdrady jako agenci obcego mocarstwa czy mocarstw i zostali osądzeni jeszcze za życia. Czy w naszej historii były inne przypadki zdrady? Z pewnością było ich wiele, ale w tym odcinku zajmiemy się okresem międzywojennym, gdyż jego rzekomi bohaterowie mają ogromny wpływ na naszą współczesną rzeczywistość. W okresie tym kwitła idea prometeizmu, która pojawiła się dokładnie 120 lat temu, w 1904 roku i jej autorstwo przypisuje się Józefowi Piłsudskiemu. O idei prometejskiej opowiadam w playliście Prometeizm. Idea ta nie miała nic wspólnego z greckim Prometeuszem. Prometeizm był skierowany przeciwko Rosji. Jego założenia i cele były identyczne jak te propagowane przez naszego naczelnika Endiego. Dlatego też ponad stuletni prometeizm w III Rzeczypospolitej zmienił tylko swoją nazwę na neoprometeizm. Zanim opowiem o neoprometeizmie czasów współczesnych, poszukajmy osoby pretendującej do miana zdrajcy zgodnie z tytułem tego odcinka. Według mojej wiedzy osobą tą był Józek, który w pewnym okresie swojego życia był nawet wodzem naczelnym sił zbrojnych. Jakie zarzuty wskazują na zdradę Józka? Ograniczę się tylko do najistotniejszych. Po pierwsze, był odpowiedzialny za przewrót majowy, gdzie zginęło wielu niewinnych ludzi. Po drugie, był inicjatorem założenia obozu dla przeciwników politycznych w Berezie Kartuskiej. Po trzecie, podzielił naród na zwalczające się obozy. Po czwarte, był agentem niemieckim. Józek przejął władzę siłą i po uzyskaniu stanowiska naczelnego wodza sił zbrojnych uzyskał praktycznie władzę absolutną. Dokonał zmiany konstytucji, ograniczył znacznie rolę parlamentu oraz wzmocnił rolę prezydenta. Ówczesny prezydent RP, Ignacy Mościcki, mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustawy i rozwiązywać obie izby parlamentu na wniosek rządu. Józek wprowadził system autorytarny, oparty na armii i swoich zwolennikach, zwany sanacją, który prowadził politykę wybitnie antypolską, podobnie jak rządy współczesne. Józek zmarł 12 maja 1935 roku, ale jego poplecznicy w 3 lata po jego śmierci wydali ustawę o ochronie jego imienia. W ustawie znajduje się zapis, że kto uwłacza imieniu Józka, podlega karze więzienia do lat 5. Ustawa ta przestała obowiązywać dopiero 1 stycznia 1970 roku. Mało tego, wokół osoby pierwszego marszałka Polski zbudowano swoisty kult
i przypisano mu cechy genialnego dowódcy, wybitnego stratega, polityka i wizjonera. Rządy Józka to całkowity brak demokracji i wolności słowa, a jego działania były sprzeczne z interesami polskiego narodu. Józek pośmiertnie doczekał się wielu pomników, zarówno w Polsce, jak i za granicą, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Pomimo przypisywanych mu zasług dopuścił się zdrady stanu, a jego polityka zagraniczna, opierająca się wyłącznie na prometeizmie, godziła w interesy naszego państwa. Do grona wielbicieli Józka należy cała ferajna chłopaczków z Piaskownicy i Piskownicy, na czele z Jaro, Mateo, Endim i Donem, którzy realizują dokładnie taką samą politykę sprzeczną z interesami obywateli. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 22, w którym opowiedziałem o okresie międzywojennym i człowieku nie będącym patriotą. Serdecznie zapraszam do odcinka 23 pod tytułem Targowica, część 4.